Witajcie telewidzowie, to jest nasz ostatni odcinek wspólny. Właśnie zamierzam zamówić taksówkę i pojechać sobie sam do innego kraju, a Marika zostaje jeszcze w Bangkoku. Taką przygodę sobie wymyśliliśmy i ją będziemy realizować teraz, więc to jest czas rozstania. Jeszcze nie wiemy też, Nic nie dodam. jeszcze nie wiemy na ile w sumie, bo nie ma biletów powrotnych, ani nie ma biletów. Jak może Marika doleci? No zobaczymy. Jeszcze planów dalej nie ma. Póki co ja zostaję w Bangkoku. Na razie kilka dni, a później zobaczymy. Też nie mam planu. Ja już jestem w taksówce i jadę na lotnisko. 35 minut i jestem już na lotnisku, ale też fajnie, bo mi się karta SIM skończyła dzisiaj. I jeszcze jak jechałem, miałem internet, szukałem sobie hotelu i tak dziś 10 minut przed przyjechaniem tutaj skończył mi się internet, także spoko, wykorzystałem to. 250 batów zapłaciłem. Coś tam krzyczy pan. 250 batów, czyli około 30 zł z miasta, żeby przyjechać na te mniejsze lotnisko Don Mueang. Marika zrobiła prezent i kupiła mikrofony takie, żebyśmy mieli do używania. No i ja mogę odebrać VAT. Ona tam wpisała moje dane. Jak ja będę wylatywał, no to teraz ja mam taką możliwość odebrania pieniędzy. Mam 7 kilo w swojej walizce, a czyli tyle mogę mieć. A zaraz zobaczę, ile moja ma. Ile waży. 10. 3 za dużo. Jak wejdziecie na lotnisko, terminal 1, bo te odlatują międzynarodowe, no to bierzecie ten papierek, idziecie w lewo do końca, jest taka duża biała hala, jak tutaj widzicie za mną. I tutaj na końcu jest miejsce, gdzie pani podbija wam ten pierwszy papier, a pieniądze dostajecie później po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Ale ja zrobiłem swoją odprawę, mam już bilecik. Myślałem, że będę musiał iść i wiecie, tam kombinować z tymi kilogramami. A to w tych maszynach można, zobaczcie, są też linie lotnicze rozpisane akurat na tym lotnisku, z jakich można zrobić. Pieczątkę dostałem w minutę, odprawę przeszedłem w 2, tutaj jeszcze jest znak, musicie iść w prawą stronę, jak chcecie odebrać VAT. Ale mi się historia przydarzyła, nie uwierzycie. Włączony, dobra. Założyłem wszystko szybko, odchodzę od tego pasa, nagrywam tutaj ten klip niedawno, patrzę, nie mam mikrofonu. Wróciłem się, mówię, że mikrofon mi zginął, że nie ma mikrofonu, a był tam, no przecież wziąłem wszystko z tego mojego koszyczka. No i nie ma nic, nie ma wszystko, sprawdzili kamery, 10-15 minut stałem, sprawdzali, przeszukali całą taśmę, zatrzymali całą taśmę, nikt już nie szedł. Sprawdzanko dookoła, w środku, to gdzie jest taka kuleczka mała, mikrofon. Wiecie, co się okazało? Okazało się, że to jest magnetyczne. Patrzcie na to. Tu, już wam pokazuję. Przyczepiło się tu do czapki i tu, a ja założyłem, tak? I nawet tego nie czułem, że tutaj coś jest. A pani mówi, bo sprawdzili te kamery, pani mówi, a ściągnij czapkę. Ja ściągam czapkę, oni widzieli, że tu jest przyczepione na kamerach. Czaicie? Okej, mam jeszcze trochę, 2 godziny do odlotu, nawet ponad. To tutaj są jakieś saloniki, więc wchodzę się trochę zrelaksować. Jestem już w saloniku. O, jak ładnie, czysto, spokojnie, jak w jakiejś restauracji. O, ładne tu bemary widzę, zaraz pozaglądamy w nie. Tu jest jakaś zupa, ryż. Tutaj mamy czerwone kary z dynią. Tutaj mamy jakieś warzywa, okej. Idę dalej, z drugiej strony. Aha, pani coś tu wyciągnęła, nie ma teraz. Tutaj mamy też jakiegoś kurczaka, proszę bardzo, z warzywkami. Tutaj też warzywa, a tutaj pasta i sos pomidorowy. Przez ten mikrofon VAT zapomniałem odebrać. Już byłem w saloniku, ale mówię, dobra, wracam się, bo muszę odebrać te pieniądze. Sprawdziłem w aplikacji, na tym lotnisku, na terminalu numer 1 są 3 saloniki. W jednym już byłem, widziałem, że tutaj naprzeciwko jest też Miracle, tak samo się nazywa, więc podejrzewam, że jest podobnie. A idę jeszcze do innego, on się nazywa Coral, więc mam nadzieję, że będzie trochę inaczej. Tutaj macie nazwę, Coral. Idę się zalogować. Tak wygląda mój drugi salonik. Zaraz się przejdę po jedzeniu, zobaczcie. Sporo miejsca. Co my tu mamy na początek? Jakaś herbata. Tutaj jakieś zupy mamy. To mnie zupy nie interesują. Tu jakiś kurczak. Tom yum, więc tom yum chętnie spróbuję, jak dobre. Z tej strony jakieś kanapki, sałatki. Jeszcze pójdę z tamtej strony zobaczyć, co my tutaj mamy. Ryż z kurczakiem gotowanym. Tutaj mamy chicken wings. Tutaj zwykły ryż. Jakiś makaron. A tutaj mamy coś indyjskie. Nie posiedziałem tam za długo, sprawdziłem tylko, co mają i ten, w którym byłem jako pierwszy, zdecydowanie lepszy, więc tam wracam. Albo jeszcze zahaczę po drodze ten drugi Miracle z tej samej firmy. Ten pierwszy był na górnym piętrze, a te dwa są na dolnym. Zjeżdża się po schodach, ale mało ludzi tutaj. Bardzo mało. Oczywiście zaczniemy od jedzenia. Widzę tom yum, też widzę... O, to jest podobne... To mają takie same dania jak w tamtym. Przejdę z drugiej strony. Chociaż nie, tu już widzę, jest coś innego. To jest podobne. Tutaj, o, Mariki ulubione jedzenie. Tutaj, no mówię wam, to jest to samo.
Nawet alkohole mają te same co w tamtym. Jednak ten pierwszy wygrał, więc wracam do tamtego. Moja bramka już otwarta, więc wziąłem sobie tylko wodę z tego saloniku i idę już pod bramkę. Tak myślałem, że coś będą sprawdzać. Pani wzięła zeskanowała bilet, no on nie przeszedł, zapaliło się na czerwone, więc mówi, żebym tutaj przeszedł na bok. Teraz ludzie jeszcze wchodzą na samolot, a ja muszę czekać i pokazać im pewnie wizę. Tak mi się wydaje, że będą chciały zobaczyć. Idę jako ostatni, lekkie problemy jeszcze były. Musiałem, bo tam potrzebne jest nie tylko tego maila, ja zapomniałem o tym, nie tylko maila, że mam potwierdzenie wizy, tylko trzeba było jeszcze ze strony rządowej ściągnąć, wydrukować sobie, a czy nie trzeba wydrukować, trzeba po prostu to mieć nawet w telefonie. No to ja wszedłem na ich stronę, zalogowałem się i pokazałem im, także spoko, dobra. No jestem jako ostatni pasażer, bo jeszcze rozmawiałem sobie z Mariką, no bo tutaj już nie będę miał internetu, także pani już też za mną idzie jakby doklepać te drzwi do końca i będziemy lecieć. A przede mną 2,5 godziny lotu. Wchodzę już do samolotu, jeszcze muszę bilet dać. Mam siedzenie 31A, nie wybierałem sobie, system mi dał przy oknie. Jestem ciekaw, czy rozpoznajecie po twarzach, dokąd lecę. Ruszamy powoli na pas startowy. Fajnie mi się trafiło, bo mam tutaj jeszcze jedno miejsce wolne. Samolot jeszcze się nie zatrzymał, a chłopaki już swoją walizkę wyciągają. Ostatnio system przydziela mi siedzenia w tylnych rzędach, dlatego przede mną cały pusty samolot. Za mną zostało kilka osób. Powiem wam, że w tym samolocie było z 90% mężczyzn. No i widzę, jacy zadowoleni, zrelaksowani wracają z Tajlandii. Pewnie męczyli gdzieś te biedne Tajki na Pattayyi. Przy wyjściu z tunelu stał już kolega, dał mi taki papierek, żeby go wypełnić. Kartkę już wypisałem, teraz stoję w kolejce po pieczątkę. 40 minut później jestem już po odprawie po pieczątce, mam pieczątkę. Także super, nic nie miałem wydrukowane, okazało się, że musiałem mieć wszystko w telefonie. Internet tutaj też nie działał. Poczekajcie, dobra, muszę jeszcze najpierw torbę przepuścić, żeby stąd wyjść. To jest ta duża maszyna za mną, tam właśnie musiałem zeskanować plecak. I wyobraźcie sobie, że ten internet tutaj nie działa. Pytam gościa, który tam wpuszcza ludzi do kolejek, czy ten internet działa. Mówi, on nigdy tutaj nie działa, więc wziąłem sobie internet od jakiegoś chłopaka z Indii, pozdrawiam. I kupiłem sobie simkę od razu, gigabajta za 2,50 chyba dolara, tak żeby mieć na start na 7 dni. Na mieście sobie kupię nową kartę, raczej taką już fizyczną, a tutaj poużywam sobie tą, żeby w ogóle dojechać gdziekolwiek, czy coś, zamówić sobie jakąś taksę. Także udało się, jestem już, trochę to zajęło, ale zarezerwowałem sobie nocleg, niestety nie od dzisiaj, tylko za 2 dni jeszcze, no bo w tym, co chciałem zostać, nie mieli od dzisiaj. No i napisałem do nich wiadomość, czy mają, bo czasami tak jest, że nie ma dostępnych na Agodzie albo Bookingu, ale oni mają, powiedzmy, tam jak ktoś przyjdzie albo coś takiego. Czasami tak funkcjonują, więc napisałem w wiadomości od razu, czy mają jeszcze łóżko na dzisiaj, może mi odpiszą. A teraz idę, może gdzieś się położę z godzinę, prześpię się jeszcze na tym lotnisku. Widzę, że tutaj nikt nie leży na tej podłodze, tutaj ludzie śpią na tych krzesełkach, ale ja się położyłem tutaj na plecach, założyłem sobie też bluzę, bo jest zimno na lotnisku, wiecie, klima działa. No i od tej podłogi też trochę ciągnie. Ale dobra, mam nadzieję, że chociaż z godzinę mnie tutaj nikt nie pogoni. W międzyczasie, jak Marcin pojechał na lotnisko, ja wróciłam do pokoju, zrobiłam jedne zajęcia i uporałam się z rzeczami na łóżku. Nie widzieliście, co tu się działo, ale działo się tyle, że aż po prostu na samo wejście do pokoju chciało mi się z niego wyjść. Marcin zostawił też sporo swoich rzeczy, które ja teraz muszę popakować i nie wiem, co ja w sumie z jego rzeczami mam teraz robić, bo nie mam planu, kiedy się spotkamy i w sumie jakby co ja mam z tymi rzeczami zrobić, także o tym jakoś nie pomyśleliśmy w ogóle. Ale tak jeszcze, na szybko pokażę tu rzeczy, także wszędzie są rzeczy teraz do wybrania. Miałem pospać godzinę, a pospałem 4. No ładnie zeszło. 8. O, zobaczcie, widno jest już nawet tam. 8:25 jest. O, ale jazda. Trochę zimno było, bo tu klima nieźle nawala. To jak już wam mówiłem, to też zimne. Trochę się pokręciłem, ale jak się przebudziłem i zasnąłem później, to było ok. Wychodzę już z lotniska. Musicie pamiętać, jak będziecie na lotnisku w Kolkacie, że jak wyjdziecie z lotniska już na zewnątrz, tak jak ja teraz wyszedłem, to już was tutaj nie wpuszczą z powrotem, bo żeby wejść już tutaj na obiekt lotniska, no to trzeba mieć bilet. W Polsce czy gdzieś na świecie jest tak, że można tutaj się pokręcić, zobaczyć jak to wygląda albo kogoś odprowadzić,
a tutaj już nie. Już od początku tutaj kolega mnie dopadł, taksi. Tutaj w Indiach jest kilka aplikacji, przez które możecie zamawiać sobie przejazdy. No i Rapido jest jedną z nich i jest ponoć jedna z tych tańszych, bo też jest Uber, taka standardowa, ale ponoć tam to wychodzi drożej. Jest już mój człowiek, mamy 50 minut, pokazuje na tym motorze, będziemy jechać. 21 km, ale tam miasto zakorkowane pewnie o tej godzinie. Let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6, am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then count me in, 'cause you know I'm loving this, I'm loving this. You make me feel even though I'm odd. Subtract what's left and carry my heart. Jestem 21 km dalej, zapłaciłem, wyobraźcie sobie, 203 rupie, to jest 9 zł i 7 groszy. To niedużo, jak za taką trasę. O, od razu to mi się podoba, patrzcie, zaraz wam pokażę. No mistrzostwo świata. No dlatego kocham ten kraj tutaj, zobaczcie, wszystko robią na ulicy. Tutaj kolega kulki wałkuje na placki, a tutaj następny na węglach, patrzcie, bez żadnej patelni. Oczywiście czaj indyjski, patrzcie. Nie mam pieniędzy, jeszcze idę wybrać z bankomatu. Do tych placków, co wam pokazałem, kolega też smaży rybę tutaj na ulicy mają, zobaczcie, leży sobie przyprawiona. Wysiadłem jeszcze pół kilometra przed moim hostelem, moim, ja jeszcze go nie mam zarezerwowane. I tutaj macie nazwę banku, z tego co pamiętam, bo jak mnie obserwujecie, to wiecie, że nie jestem pierwszy raz w Indiach, to jest moja czwarta wizyta. No i tutaj, z tego co pamiętam, dają pieniądze za darmo, że nie pobierają żadnej prowizji. Mam wybraną kasę, patrzcie, dało ekstra, już dostałem powiadomienie, że mi nic nie zabrało z Revoluta. Dzisiejszy dzień będzie taki trochę organizacyjny, no bo musiałem sobie załatwić kasę. Kasa szybko poszła, więc mam kasę. No muszę ten hotel jeszcze sobie załatwić i muszę załatwić sobie SIM-kartę. No wiem, że tutaj były problemy. Słyszałem, że się to teraz poprawiło i że z łatwością dają SIM-karty turystom. Ale jak będzie, to zobaczymy, jak znajdę już sklep. I oczywiście trzeba się napić herbaty z ulicy. Mam nadzieję, że ten mikrofon teraz tutaj zbiera, bo jak słyszycie, odgłosów tutaj z ulicy jest dużo. Kolega robi tutaj jakąś pastę, nie wiem nawet z czego, trochę wygląda jak imbir. Ziemniaki też już są obrane, zaraz będzie jakieś curry tutaj robione, bo widzę też tutaj już pomidory z pastą zrobione. Kolega dalej te placki smaży. O, tutaj są te ziemniaki, ładnie wyglądają. Dobra, to ja sobie wezmę czaj na start w Indiach. Kolega robi czaj na świeżo teraz, wsypał już do mleka cukier i herbatę. Biorę taki za 7 rupii, to kosztuje około 30 groszy. O, patrzcie. To są gliniane kubeczki, zobaczcie, i one są jednorazówki. Nie wiem, jak im się to spina cenowo, ile to kosztuje, ale każdy je później wyrzuca. Jak na razie herbatkę piłem za darmo, bo tutaj online payment jest bardzo popularny i oni używają tych kodów QR jak w Azji zresztą. No i pan nie miał nawet ze stówki wydać, a stówka to jest 5 zł. Sprawdziłem dokładnie, stówka to 4,50, a pan nie miał wydać. Więc wyobraźcie sobie, jak oni tutaj, tak mi się wydaje, bardzo mało pieniędzy używają. Jeszcze miałem taką sytuację, że na lotnisku chciałem wymienić 10 dolarów, bo miałem ze sobą na rupie. No to pani tak chciała mnie skroić, że ja mówię, nie dam się, więc uparłem się, że nie wymienię tych 10 dolarów, że sobie poradzę. No i okazało się, że w tej aplikacji Rapid, co jechałem z tą aplikacją, jest taka możliwość, żeby doładować sobie konto online, a później z tego konta płacić pieniądze. A te konto można doładować właśnie przez kartę, więc ja sobie zrobiłem jednorazową kartę w aplikacji Revolut, doładowałem sobie tam 500 rupii, no i już mogłem używać bez pieniędzy. Dojechałem tutaj do bankomatu, bo już sprawdziłem, że w tej okolicy są bankomaty właśnie tej firmy. No i wszystko tak sobie poukładałem szybko w głowie, że wiedziałem, że bez pieniędzy przetrwam trochę, a już jak mam pieniądze teraz, to zobaczcie, nawet herbatę za darmo piję. Kupujecie w Indiach papieroski oryginalne, a zobaczcie, chłopaki składają tutaj puste pudełka. O, już poskładali wszystkie. Tutaj nic nie ma. Mieli dopiero takie kartony płaskie, no i będą tutaj pewnie skręty ładować. Przeszedłem raptem 200 metrów, a to już trzecie miejsce, gdzie robią czaj. Patrzcie, ile mleka. Tutaj też zawsze jakieś wypieki idą. Jak jest czaj, oczywiście te gliniane kubeczki, to zawsze też coś gotują. Tu bardzo ładnie wygląda. Patrzcie, ziemniaki. Tu będą... O, wiem co to będzie. Kurde, samosa to będzie. Zauważyłem, że dużo budynków i takich posiadłości jest tutaj porozwalanych albo pozostawianych. Zobaczcie, ile te drzewo tutaj musiało rosnąć,
a tutaj nikogo nie ma, nie? One cały czas rośnie. Albo te, patrzcie, one wygląda jak w Angkor Wat. Nieźle to wygląda. O, tutaj bardziej to widać. Druty pozakładane, ale to wszystko porazwalane. Widać, że tutaj dawno nikt nie mieszkał. To też jakieś, nie wiem, to raczej nie mieszkalne budynki, widzę, to jakieś rządowe, może coś kiedyś było. Jestem już w miejscu, gdzie powinien być mój hostel, gdzieś tutaj, po lewej stronie raczej. A jest, małe to żółte oznaczenie, widzicie, na 14 piętrze. To pewnie wejście tutaj. To już jestem pod wejściem i czytałem też w opiniach, że jest winda, no bo 14 piętro, tutaj jakieś skrzynki, jeszcze stare. 14 piętro, no to musimy poczekać. Jestem już na 13 piętrze, winda mnie zawiozła na 13, bo nie ma wyżej, a na 14 jest ten hostel. Jestem już w hostelu, zobaczcie, tutaj recepcję ma pani na korytarzu. Tam są pokoje, a tutaj jeszcze są schody na górę, na kolejne piętra, więc tak w sumie dziwnie rozwiązane trochę. Jest przed 11, mam nadzieję, że mnie wpuszczą tutaj teraz, bo bym sobie chwilę odpoczął, doładował telefon, bo mam 15% baterii. Pokażę wam teraz, jak wygląda mój pokój. Ludzie tutaj śpią jeszcze, zobaczcie, ja mam łóżko górne. Tutaj, odpoczywa sobie chłopak. Nie będę mu tu przeszkadzał za bardzo. Tutaj mamy taką wspólną przestrzeń. Piłkarzyki, tutaj jakaś ściana, jest stół, można sobie nawet gotować, zaraz wam pokażę. Sofa, to jest dobre. Tutaj sobie jarają chłopaki papieroski i patrzcie, jaki jest widok z tego 14 piętra. Mistrzostwo. Dużo miasta widać, ale jest dzisiaj gorąco. Dzisiaj ma być około 38 stopni. Jeszcze wam pokażę łazienkę, więc można sobie tutaj coś tam kupić, może jakieś ziemniaki, jest jedna kuchenka, no i ugotować coś sobie. Okej, czas na chwilę relaksu. Poleżę, podładuję sobie telefon, znajdę miejsca, gdzie mogę SIM-kartę kupić. Witajcie telewidzowie, za mną pierwsza nocka samej w Bangkoku. Wyspałam się, muszę powiedzieć, wyspałam się, aczkolwiek nie najlepiej dzisiaj spałam, ale się wyspałam. Idę zaraz na śniadanie, w międzyczasie jak Marcin doleciał, skleił dla was film, to ja zdążyłam jedynie się wyspać i ogarnąć łóżko. I jestem nadal przerażona, tak jak wczoraj, ile jest tych rzeczy i co w sumie z nimi teraz zrobić. No, także to muszę wszystko ze sobą jakoś teraz zabrać, ogarnąć. Oczywiście tutaj musi być selekcja tych butów, bo coś tutaj na się za dużo narobiło. Ta piramidka tutaj to jest Marcina cała. Wybrałam się do naszej ulubionej restauracji nad kanałem, no ale teraz pani miała przerwę, więc przyszłam na Seven. Wzięłam mój ulubiony napój kokosowy. Idę się przejść, poszukać jakiegoś biura. Byłam już w jednym biurze, pani powiedziała, że na Koh Lanta z Bangkoku jest nocny autobus, jedzie około 15 godzin, koszt 1400 batów, czyli jakieś 155 zł. Sporo, długo jedzie i też cena jest dosyć wysoka, bo samolotem w sumie na Krabi można za $25 czasem, no i później tam transport, wiadomo, szybciej troszkę, aczkolwiek dużo logistyki, dużo przesiadek, więc chyba lepiej tutaj wziąć jeden autobus i później od razu łódkę, jakby wszystko mieć w cenie zorganizowane, ale podpytam jeszcze w innych biurach. A tutaj bez pytania przy ulicy, zobaczcie, Koh Lanta 1200 batów, być może jakiś inny standard tego busa. Jestem z powrotem już przy kanale, zamówione, czekam, no i przy okazji wzięłam już na wynos, bo godzina późna się zrobiła, a ja później nie będę miała czasu wyjść. Zjadłam już mojego pad thaja, odebrałam jedzenie na wynos, zobaczcie ile tego jest. Zupa moja ulubiona, mango sticky i jeszcze ryż z pastą curry. Także do wieczora już jestem zaopatrzona w jedzenie. Tak jak powiedziałam, nie będę miała jak nawet wyjść, bo zaraz zaczynam zajęcia, no ale później już do 23 bez przerwy. Po drodze mijam swoją ulubioną kawę w Bangkoku. Sadika! Jest już pani, więc biorę jedną kawę na wynos. Kawa odebrana, można wracać do pokoju. Zdążyłam wejść do pokoju i mango sticky już mnie wzywa. Zobaczcie, tak to wygląda u pani z nad kanału. 40 batów kosztuje taka porcja. Dobry ryż. Jeszcze cieplutka porcja, fajnie. Do tego mleczko kokosowe, kawa, idealne połączenie. Mamy chwilę przerwy, więc teraz wleci red curry, ale tutaj jak widzicie nie ma tego pojemniczka podzielonego, jak było na Waonang, nie, w Krabi to mieliśmy. No i teraz wszystko, ten cały sos, curry sos wsiąkł mi w ryż, no i no nie smakuje już to tak dobrze, wiecie, jak się oddzielnie albo polewa się ryż świeżym sosem. Co nie zmienia faktu, że to danie nadal jest przepyszne i te liście limonki podbijają cały smak tutaj.
Ogarnąłem się trochę w pokoju, skleiłem już film, dodałem go na kanał. Się zapisywał, to nawet oko mi się przymknęło, bo jestem jeszcze mega zajechany po tym wyjeździe, ale też nie mam zbyt wiele czasu, więc muszę iść teraz zjeść coś, bo wyobraźcie sobie, że jadłem ostatni posiłek i to niewielki na lotnisku w Saloniku. No i muszę załatwić sobie SIM-kartę. Jestem już na zewnątrz i jak to w Indiach, zobaczcie, no widać tą różnicę w populacji. Tych ludzi tutaj jest od groma. Tu jest jakaś zwykła uliczka, dobra. Tutaj też trzeba uważać z przejściami. Zobaczcie, ile ludzi już stoi do jedzenia. Też mi się to podoba, bo mam wszystko pod nosem. Zamawiam swoje pierwsze indyjskie danie. Już jest sałatka, są 2 placki roti. O, tu jeszcze do tego jakiś sos będzie. O, co tam kolega? Cebuli mu brakło. Jakieś chrupki jeszcze dostałem. Tak, biorę to. Ziemniaczane curry. Moje pierwsze smaki w Indiach. Spróbowałem już tego placka, spróbowałem już tego sosu. Jest rewelacyjny. Powiem wam, że dobrze doprawiony. O, kurczę, coś mi się tutaj buja. O, zaraz mi się ta cała porcja wywróci, ale jak w dobrej indyjskiej restauracji w Europie. 40 rupii za to zapłaciłem, czyli złoty 70 za to danie. Kolkata słynie z takich rolo. Trochę to wygląda jak kebab, ale zaraz wam pokażę, jak to się robi. Mam nadzieję, że zdążę nagrać go. Kolega rozwałkował tutaj ciasto. Zobaczcie, smażą na dość głębokim oleju takiego placka. No i dopiero będą zawijać te placki różne rzeczy, które sobie tam zamówicie. Tutaj macie całe menu rozpisane, z czym oni podają te rolo. Zobaczcie, to jest, pamiętajcie, że stuwa to jest 4,50 w złotówkach. Także takie rolo kosztuje no 2,20, jeżeli byście chcieli sobie zjeść takie tylko z jajkiem. Widzicie? Tutaj kolega, oni smażą tego placka z jajkiem od razu i tam różne dodatki teraz. Tu akurat ktoś sobie zamówił cebula, nie wiem, czy to dla mnie będzie, bo tam kurczaka nie widzę, bo jeszcze z kurczakiem wziąłem. Ale tam jeszcze jakieś spring rollsy kolega robi. Tutaj pani szefowa siedzi i mówi, proszę mi nakamerować sklep, jak się nazywa. No to proszę bardzo, kameruję nazwę. Tak wygląda moje rolo z jajkiem, kurczakiem, oczywiście jest jakaś cebula, są jakieś warzywa. Tutaj widzę już, zobaczcie. Pamiętacie, jak nie jadłem ryżu i makaronu w Kambodży i Tajlandii? No to tutaj raczej nie dam rady tak. Test, słyszycie pewnie cały czas jakieś trąbienie, nie? Bo oni nie potrafią jeździć bez trąbienia. No i nawet jak stoją w korku i są 10. osobą, która będzie na skrzyżowaniu, to i tak będą naciskać klakson. Typowa przekąska w Kolkacie, jak wam mówiłem. W innych częściach ciężko dostać coś takiego. Tutaj z kablami podobny styl jak w Tajlandii i Kambodży. Też sporo tych kabli wisi. I te słynne taksówki w Kolkacie. Trochę jak amerykańskie, a jednak nie amerykańskie. Mają swój klimat w tym mieście. Tutaj na każdym rogu jest jedzenie. Nie da się tego przejeść na pewno, ale też popularny jest u nich właśnie, kolega, tak mi się wydaje, będzie robił, a nie, teraz smażony ryż, ale tam też ma makaron, zobaczcie, i robią kurczaka albo warzywa z nudlami smażonymi. Jest też miejsce, gdzie pan się zajmuje prasowaniem ciuchów. Pralni tutaj nie widzę, więc pewnie wyprane są w innym miejscu, a dopiero ktoś tutaj przynosi do prasowania. Tego jeszcze nie widziałem, zobaczcie, mówię, co to za rura tutaj? Mówię, prąd, skąd pan ma tutaj prąd do tego żelazka? Patrzcie na to, butla, tu idzie tutaj. Grzeje mu się żelazko na gaz. Przyszedłem pod sklep sieci komórkowej, ale okazało się, że jest tutaj już bank. Kolega mówi, że był, ale go nie ma, więc musi znaleźć sobie inny, tak mi powiedział. No i na Google cały czas jest i że otwarty do 19. Ja nie mogę z tej dostępności tutaj jedzenia i picia tej herbaty. Mnóstwo miejsc na ulicy. Sprawdziłem, teraz jest 36 stopni, jest koło godziny 15. Powoli, zobaczcie, sprzedawcy też tutaj się rozkładają ze sprzętem. Ludzie będą wracać z pracy, coś tam zawsze ktoś kupi. A ja szukam powerbanka, pytałem już w 2 miejscach i chłopaki nie mają. Powiem wam, że te lokalizacje tutaj w Indiach jakieś pokręcone są. Drugi sklep, którego nie ma, nie mogę go znaleźć. No tamtego nie było, a tego nie mogę znaleźć. Także no i jest ich niby sporo na tej mapie, więc idę szukać trzeciego. Chłopaki sprzedają na ulicy tutaj karty. 350 rupii chcą, ale tutaj się dzieje. 350 rupii chcą i tutaj jest tak, no już wam tłumaczę. Czyli 350 rupii płacicie, to jest jakieś 15 zł, lekko ponad. Do tego macie na cały miesiąc nielimitowany internet, rozmowy. Tylko nielimitowany internet jest taki, że codziennie macie 1,5 GB. I jak go skończycie, no to ta prędkość spada drastycznie, tam oczywiście da się coś odtwarzać, coś tam obejrzeć, ale to już nie jest taka prędkość. No i później każdego dnia wam się odświeża przez te 30 dni. W końcu jest oryginalny sklep, którego szukałem, idę zapytać, bo pamiętam 2 lata temu robili problemy z kartami. Powiem wam tak, siedzę już tutaj z pół godziny i proces nie jest tak krótki, jak myślałem, że trochę to uprościli. Proces jest taki sam, jak był kiedyś, tylko że nie trzeba mieć jakiegoś ekstra SMS-a od kogoś potwierdzającego coś tam, coś tam. No i wtedy były problemy, no i teraz też są lekkie tylko dlatego, że jedno przeszedłem jakiś tam proces, teraz drugi, teraz wyszliśmy z tego sklepu, siedzimy na dworze, czekamy następne 15 minut,
aż zatwierdzą kolejny jakiś tam proces. Siedziałem tam ponad godzinę z tym robieniem karty. Tak jak wam powiedziałem, jakieś 2 szczeble przyszedłem, 3 tam nawet już dzwoniliśmy do nich, on mówi jeszcze 15 minut, jeszcze 15 minut. Później mówi jeszcze godzina, więc mówi ty idź do domu, ona jak zacznie działać, to po prostu będziesz mógł ją używać. Tutaj już nic ja więcej nie zrobię, będąc tam czekając, tylko muszę czekać i później zalogować się w aplikacji. Nie mam już drobnych pieniędzy, najdrobniejsze jakie miałem to banknot 500 rupis. Jak mi wtedy za herbatę ze 100 nie mieli wydać, a to było niecałe 5 zł, to teraz 500. No i wodę kupowałem za złoty 50, 35 rupii. No to pan mi tam wyklinał pod nosem, że mówi weź coś jeszcze, papierosy mi pokazuje, jakieś słodycze. Ja mówię, że nie chcę, sama woda. Coś tam pomarudził pod nosem, ale wydał. Widzę, że policjant stryka zdjęcia skuterom, stoją na chodniku, tak mi się wydaje, i będzie mandacik. O, następnemu robi fotę. Wcześniej szedłem, to pan dopiero zaczynał robić te samosy, a teraz zobaczcie, ma już uklejone. No nie będę musiał też czekać, aż on je usmaży, bo tam już są zrobione. 10 rupii taka samosa, to kosztuje 45 groszy. O, thank you. Nie chcę, bo oni tam, thank you. Nie chcę, bo oni tam walą tego cukru. Rano napiłem się. Dobra, lubię ją, ale ona jest bardzo słodka. Chłopaki sobie odpoczywają na ulicy i w coś grają. O, w Chińczyka grają na telefonie. No, widziałem to kiedyś, popularne. Różne gry grają właśnie na telefonie w kilka osób. Jaką fajną windą teraz jadę, że wszystko widać, wszystkie piętra. I jeszcze uspokajająca muzyczka gra. Widać, że lata świetności mam już za sobą. No i też jest mega gorąco, zobaczcie, to w ogóle nie działa. Ja wróciłem już do pokoju, no jestem zajechany trochę po tej nocce na lotnisku, tam ze 4 godziny spałem, ale się kręciłem, no ale wiecie jakie to spanie. Więc coś mi się wydaje, że jak teraz położę się w łóżku, to będzie drzemka. Jestem u siebie już na tym górnym łóżku, pokazywałem już pokój, ale pokażę wam jeszcze jak wygląda tutaj z góry. No aktywowali mi akurat kartę jak szedłem, więc zajęło im to jeszcze no naprawdę te 15 minut, czyli z godzina 20 im zajęła cała ta procedura. Także no nie krótko. U mnie była drzemka z 20 minut, potrzebowałem tego. Jest koło godziny 20 teraz, więc idę, pokręcę się po mieście, zobaczę jak miasto wygląda wieczorem i przy okazji coś sobie zjem na kolację albo zabiorę tutaj, bo też mamy kuchnię, więc jak coś to nawet można sobie odgrzać później. Tylko wychodzę ze swojego hostelu, od razu mam restaurację. Biryani sprzedają za 100, to dobra cena, czyli 4,50 wychodzi. Biryani, jak wiecie co to jest czy nie wiecie? Biryani to ryż z mięsem, z serem, no różne są wersje biryani. Spróbujcie, jak będziecie mieli kiedyś okazję, to spróbujcie. Zobaczcie, pan tutaj siedzi, cały dzień taki sklepik ma, sprzedaje jakąś kawę, herbatę, papierosiki, skręcają te liście takie, co później są te zęby czerwone. Raz spróbowałem, czy nawet 2, no powiem wam, to nie moje smaki. Obok tego sklepiku kolega sprzedaje czaj, a tutaj, coś tutaj kolega w tych samosa. How much for samosa? 10 rupii pan bierze za taką samosę z wora, patrzcie. Kolega tutaj z boku mówi, że dobra, to biorę za dyszkę 45 groszy samosa. O, spadła mi jeszcze dyszka. Oni jeszcze przed tym ile pracy muszą wykonać, żeby w ogóle skleić coś takiego. Zobaczcie, wycinają z gazet, sklejają klejem, żeby były takie saszetki. Ciepła. O, ta jeszcze lepsza niż ta wcześniej. Widzę, że tutaj w tych uliczkach cały czas coś robią. O, tutaj pani też zajada jakieś jajko. Tam widzę coś, tam pan w tych garkach miał. Niektóre już biznesiki pozamykane. Słyszycie te trąbienie cały czas? A tutaj? Kolega też jajko ma. Tutaj ma już jajka ugotowane. Jak trzeba, to omlet usmaży. Tutaj na ulicach marketów nie widać, tak jak jest 7-Eleven w Azji. No to w takich właśnie sklepikach. O, proszę bardzo, kupuję sobie wodę. No widzicie, kolega tu siedzi cały dzień, ma na wystawie powystawiane jakieś słodkości i wodę. Ludzie to kupują. Thank you. Tak jak wam mówiłem, niektóre biznesy już się chowają powoli. Chodzę po tych ulicach. O, chciałem wam coś powiedzieć, ale jeszcze wam pokażę. Chow mein tutaj kolega robi, czyli makaron smażą właśnie z jakimiś tam dodatkami. Takie chińskie danie. Kolega mi opowiadał wcześniej, że to chińskie danie, ale zrobili z tego swoje danie Hindusi. No i chciałem wam powiedzieć, że chodzę po tych uliczkach i w ogóle tutaj nie czuć czegoś takiego, że takiego niebezpieczeństwa. Ludzie się czasami patrzą na mnie, no bo wiem, że jestem inny od nich i dużo ludzi w ogóle nie wyjeżdżało nigdy z tego miasta nawet. Ale oni się tak patrzą delikatnie z ciekawości, a nie, że po kieszeniach, że chcieliby mnie zaraz okraść. Także nie jest tak źle, jakby ktoś sobie myślał w tych Indiach. A tak wyglądają autobusy w tym mieście. No i kolega tutaj konduktor. Ludzie wsiadają, a on później kasuje pieniądze. Nie wyglądają ci ludzie na szczęśliwych. Kolega cały dzień gotował po robocie, teraz się zrelaksuje. O, fajeczka, odpoczynek, hello. Szykuje się do drzemki. To jest też fajne, takie małe biznesy. Nie wiem jak to się nazywa, ale oni robią takie przekąski z ryżu takiego prażonego i dodają różne przyprawy, jakieś pestki, wybieracie sobie co chcecie i pan tam da jakieś nawet orzeszki, chrupki jakieś dają nawet, także miksuje się wszystko tutaj co się da.
zalewa się też tutaj jakimś takim sokiem, także no dobry biznesik. Zobaczcie tutaj jaka konkretna kuchnia, jaki palnik w ogóle to na gaz. Gdzieś tutaj gaz się pewnie podłącza, ale nie widzę teraz. Te garki już pewnie na bok odstawione, bo oni nie gotują, aczkolwiek jeszcze coś tam kolega kręci, jakieś placki. Zaraz zobaczę. Tutaj drugi, ten pan obiera cebulę. No cebula tu idzie, to wiecie, jak ryż. A pan tam smaży na świeżo roti. I tutaj są kulki już do kręcenia. O, a tutaj jest jakiś sos curry. No pięknie to wygląda. Tutaj kolejni obierają ziemniaki. Tam jest też jakaś już kapusta pokrojona. Patrzcie, zaraz wam pokażę. Tutaj ziemniaki są w wodzie, więc podejrzewam, że to będą ziemniaki już na jutro, na rano, żeby było wszystko przygotowane. Tutaj jest sklep z Rolo, zobaczcie. Oni te robią, to wam wcześniej pokazywałem, placuszki. Piękna sprawa, tanie 40 rupii, także około 2 zł. I przypadkowo, tu muszę się przyznać, że przypadkowo trafiłem do sklepu, a tutaj specjalne sklepy są, gdzie sprzedają alkohol. Zobaczcie za jakimi kratami, żeby czasami tutaj nikt nie wlazł. No i sporo tego jest, jak flachy teraz lecą. Kolega nawet do środka mnie zaprosił, mówi chodź, zobaczysz. Patrzcie, jakie ma przygotowane, takie najpopularniejsze pewnie, które szybko schodzą. Tutaj możecie zobaczyć, jak kolega smaży jakieś, to nie są samosy, jakieś inne rureczki, ale patrzcie, ten olej czarny jakby spuścił z samochodu dopiero. Tutaj kolega też robi te przysmaki z ryżem prażonym, tylko tutaj dodają ziemniaki. Ma tutaj zestaw swoich przypraw, też ma tutaj jakąś taką masalę, czy jakiś curry, widzicie? Tutaj jakaś zielona pasta z czegoś. Zobaczcie, jaka tutaj klimatyczna restauracja. W takim budynku, nie wiem co to wcześniej było, czy to jakiś posterunek policji, bo to na skrzyżowaniu, takim większym, a to często jakieś posterunki stały. No i tutaj zrobili sobie kuchnię i robią też te swoje placuszki, tutaj macie. Patrzcie, jakie ceny, 40. Pokażę wam z bliska, o tutaj będzie dobrze widać, jak oni robią te placki. Pod każdym z nich już jest jajko, widzicie, usmażone. Teraz wam pokażę, jak kolega to robi, patrzcie. Wlał łychę oleju, placek na środek. Jedno jajo, drugie jajo, łupinki tu, o, nawet na ulicę, gdzie popadnie. Teraz to ładnie wymiesza wszystko. Trochę się zetnie te jajko, tutaj przewróci to kilka razy w jedną, w drugą stronę i później obróci całość, zleje te jajo jeszcze, bo już widziałem, jak on to robi, patrzcie. Zlewa, jest. No i on już jest gotowy do zabijania różnych składników, które sobie wybierzecie. Tutaj macie, jak one wyglądają. Zawsze idzie cebula, znaczy możecie powiedzieć, że nie chcecie, ale idzie cebula i później będą jeszcze szły dodatki. A tutaj zobaczycie, jeszcze się od ciasta zaczyna, bo ja wam pokazywałem już usmażone te placki, ale patrzcie, to wszystko robią na miejscu. I tak je zwijają, ktoś tutaj sobie zamówił z samymi warzywami i jajkiem. Po drodze zobaczyłem, że jeszcze mają wystawione takie jedzenie, więc powiedziałem koledze, żeby mi kurczaka tutaj naładował za 50 batów. 50 batów, co ja gadam? 50 rupii. Aha, kolega nałożył w miseczkę, a kolega tutaj drugi to podsmaży. Już się grzeje mój kurczak. Wygląda mi to na wątróbkę. Moja porcja już gotowa, ciepła. Kolega mi już tutaj zaniósł do środka. O, zjem sobie taką samą porcję mięsa. Poprosiłem o cebulę jeszcze, żeby kolega... No chili, thank you. Więc z cebulą będzie lepiej smakować. Raz się żyje, czyli co? Wątróbka kurza w Indiach. Jeszcze nie jadłem. O, miękka, soczysta. Dobra, bardzo dobra. Wcześniej bym się obawiał zjeść wątróbę, ale jest okej. Zobaczymy jutro. Wiem, że dużo ludzi nie jada mięsa w Indiach. No to takie jest trochę bezpieczne, bo wiadomo, że jak ma się zepsuć, to marchewka czy ziemniak się nie zepsuje w taki sposób jak mięso. Ale ja nie chcę iść w tą stronę, nie chcę jakby się blokować na mięso w Indiach, bo ja uwielbiam mięso i chcę jeść te mięso, także myślę, że będę jadł codziennie mięso w Indiach. Dopiero co odszedłem z tamtego miejsca, tutaj już kolega mnie woła, mówi dawaj, dawaj, tutaj spróbujesz, zobaczcie, też mają coś tutaj na ulicy powykładane. O, tu drugi kolega już coś smaży na patelni. W tym miejscu są te przysmaki. Po drugiej stronie widzicie chow mein, kolega robi chińskie dania. Tutaj patrzcie, panowie coś szyją. Widziałem niedawno, wycinał z materiału coś. No i pewnie jakiś garniturek albo spodnie powstanie zaraz w tym miejscu. O, widzę, że tam jest też meczet, więc tam nie będę wchodził. A tutaj co jest? Tak samo. Też ktoś coś szyje w środku. Patrzcie, zobaczcie, że kobiety nie pracują w tych miejscach. To takie normalne w Indiach, że po prostu ładuje się ile wejdzie, nawet ponad stan. To akurat nie jest ciężkie, tak mi się wydaje, bo to są ścinki papierów tylko, patrzcie. No, chociaż to w swoje waży na pewno, ale to nie jest jakieś tam jakby ziemniaki były czy coś innego. W tym miejscu jest kran z wodą, no i później po gotowaniu myją w tym miejscu na ulicy garki. To wszystko leci później w kanał. Z tej uliczki idzie sporo młodych ludzi, więc idę zobaczyć, co tam się dzieje. Czy są jakieś specjalne knajpeczki z jedzeniem, czy tam gdzieś może jakaś uczelnia jest i oni wracają. Nie ma nic specjalnego oprócz jakichś sklepików, kiosków.
Myślałem, że jednak coś tutaj się będzie działo. No to może jakaś szkoła tylko tam dalej jest. Chłopaki siedzą i skubią cebulę. Nie obierają ich do końca, tylko wiecie, takie, które odpadają już łupinki. Panowie poprzebierani w specjalne stroje i coś sprzedają, takie w koszach noszą. Jakieś przekąski pewnie. Orzeszki? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem, co to jest. A, chipsy jakieś. A widzicie. O takich budkach wam mówiłem na skrzyżowaniach. No ta jest trochę inna, widać też jest nowsza. Ale policjantów nie ma, otwarte. W ogóle wygląda jakby porzucona, nikogo tu nie widać. Dobra, ja idę jeszcze z jedną uliczkę muszę przejść. Szukałem w Kambodży, szukałem w Tajlandii, w końcu w Indiach uda się kupić powerbanka na magnes. Zobaczcie, właśnie tego szukałem. Powiem wam, że full service, teraz kolega przyszedł inny, wziął ten powerbank i powiedział, że mi teraz pokaże, jak go używać. Bardzo miło. Zastanawiam się, dlaczego oni to robią, dlaczego akurat pokazują. No, rozumiem, że niektórzy może nie wiedzą, no. Tutaj kolejny sklep z alkoholem, ale ten bardziej podchodzi przyjaźniej do klienta, taka szybka tylko z dziurami. Chociaż kraty też są, może jak więcej ludzi, większy ruch, to zamykają te kraty i wtedy przez kraty się bierze. Też mają spory wybór. Whisky widzę, są też jakieś wina. A tak wyglądają bary w Indiach, patrzcie, siedzą piwko piją i oglądają krykiet. Jakieś nocne życie tutaj się zaczyna, widzę sporo młodych ludzi też łażą po tych knajpeczkach. Teraz mijałem jakieś 2 bary. To jest też ciekawe, są miejsca, gdzie można pograć w taką grę. Kiedyś coś takiego widziałem, tylko nie wiem, o co chodzi. Domyślam się, że trzeba właśnie powbijać swoje pionki do tych dziur, które są na każdym rogu. Trochę jak to stół do bilarda wygląda. Tutaj widzę kolejny jakiś klub i można się napić czegoś, ale ja dzisiaj po tych ostatnich 2 nockach nieprzespanych to nadaje się tylko do łóżka, więc nawet w sumie już idę w stronę mojego hostelu, ale jeszcze coś zjem przed pójściem spać. O proszę, tu jest taki sklep, do którego można wejść, nie robią żadnych problemów. I też jest sporo, wine shop, właśnie kolega tu podpowiada. Sporo tych alkoholi. Tutaj wcześniej był biznes otwarty, jeden, drugi tam obok i zobaczcie, teraz są śmieci po prostu zgarnięte na jedną kubkę, a kiedyś to było tak, że te śmieci po prostu latały gdzie popadło. No to widzicie, trochę to się zmienia. I jak zauważyłem, chodząc po tych ulicach, to tak samo, no te śmieci oczywiście one się zdarzają, bo nadal oni po prostu wyrzucają. Myślę, że ci młodzi są bardziej wyedukowani, jeżeli chodzi o takie rzeczy. No i oni bardziej o to dbają niż ci starsi. Chodzę jeszcze do restauracji obok mojego hostelu. Zaraz wam pokażę, co zamawiam. Zobaczcie, tutaj mają takie rzeczy. Zamówiłem sobie gravy. Dobra, pan coś tam jeszcze krzyczy, ale ja będę miał to z ryżem. Tutaj macie menu. No zobaczcie, ceny są wyśmienite. Naprawdę podobają mi się. Idę jeszcze ręce umyć. Tak wygląda moja porcja kurczaka z sosem gravy. Do tego pilau, czyli ryż. Tutaj jakiś... zapomniałem, jak to się nazywa, muszę sobie poprzypominać te nazwy, ale o czatnej pewnie, trochę cebuli, jakieś chrupki mi tutaj dali. Właśnie takiego sosu, oni to nazywają gravy, potrzebowałem na koniec dnia. Trochę ryż mają rozgotowany, nie najlepszy, ale sos mistrzostwo świata. Ja po tej kolacji kończę już swój dzień. Dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie. Zabieram was na zwiedzanie Indii w moim stylu, a teraz potrzebuję się wyspać. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć w następnym odcinku.